Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie letni projekt w stylu prowansalskim. Zacznę od malowania pudełka na zewnątrz farbą w kolorze fioletowym. To jest Purple Rain, taki bardzo nasycony odcień ciepłego fioletu. I maluję swoją techniką na krzyż, tak żeby uzyskać jednorazowe krycie, całe pudełko na zewnątrz. Przygotowałam sobie dwa napisy, lawenda, i te dwa napisy taką techniką suchego pędzla przez stepowanie staram się zabarwić właśnie również kolorem fioletowym. Do wewnątrz pudełka przygotowałam kolor miętowy. Gdybym miała je robić drugi raz, wybrałabym Malmo Green, a tutaj maluję Cape Town Blue i ten blue jest dla mnie troszkę zbyt niebieski. Już po pomalowaniu zorientowałam się, że to nie jest do końca ten odcień, o który mi chodziło. Tak czy inaczej, jest to odcień pełen światła. Tak bym to nazwała. Chciałabym przy tej okazji dodać parę słów na temat stylu prowansalskiego, dlatego że jest to styl, który jednocześnie jest rustykalny, a druga sprawa jest taka, że przedstawia wyobrażenie właściwie miejskie o tym, jaki jest styl na Prowansji. Także to nie do końca jest styl mieszkań w Prowansji i styl, który panuje w domach prowansalskich, tylko jest to taka tęsknota za stylem rustykalnym. Ponieważ ważne są w tym stylu przecierki, ja się wspomagam odrobinę świeczką. I tutaj tą świeczką przecieram wszystkie brzegi i teraz będę malowała to pudełko techniką też w miarę suchego pędzla, czyli przygotowuję sobie papier i ważne, posuwając pędzel od siebie, w kierunku od siebie i tak, żeby był położony, przemalowuję pudełko raz z jednej, raz z drugiej strony, tak żeby ten fiolet nie do końca zamalować. To pudełko ma taką bardzo fajną strukturę widocznych słojów, ale oprócz tego jeszcze farba została położona tą techniką na krzyż, dlatego wszystkie te wystające elementy się przy tej okazji odsłaniają. Ja je wybielę również w środku i na brzegach. Ten pędzel już jest prawie suchy i kolor, którym w tej chwili maluję, to jest kolor śnieżno-biały, Titanium White. Można też użyć Chalk White, można odrobinę tutaj ten kolor ocieplić, w zależności od tego, jaki będzie papier ryżowy, bo za chwilę do niego przejdę. Ta warstwa, która jest teraz na zewnątrz, to jest dla mnie troszkę za mało, żeby móc pracować z papierem ryżowym, dlatego przetrę całość jeszcze raz, tak żeby jeszcze bardziej wybielić te powierzchnie, które będę oklejać właśnie motywem lawendy za chwilkę. I tutaj właśnie jeszcze raz technika suchego pędzla. Przygotowałam sobie również z tekturki reliefy. To są tekturki z wycinanki, strona nazywa się wycinanka.net i przygotowałam sobie takie drobne reliefy, które dam dodatkowo oprócz napisu i je również zabarwiam techniką suchego pędzla na kolor biały. Czasami trzeba to powtórzyć, dlatego że przedmioty cięte laserowo czasami barwią po prostu na żółto. Wewnątrz pudełka użyję takiego szablonu z zawijaskami, żeby nie było takie zupełnie jednolite, ale też ten szablon nie odbijam w jakiś taki bardzo wyraźny sposób, tylko po prostu zaznaczam tam odrobinę niektóre elementy, czyli tak jakby też go cieniuję. I teraz wszystkie te brzegi, które wcześniej przetarłam świeczką, mogę przetrzeć teraz papierem ściernym i jeszcze mocniej zaznaczyć jakby ten charakter przetarć. Bo tak jak wspomniałam, przecierka to jest jeden z najważniejszych elementów właśnie w stylu prowansalskim. Papier ryżowy, przygotowałam papier ryżowy z lawendą, żeby było w temacie. Elementy z papieru ryżowego wyrywam, układam sobie kompozycję i teraz przykleję papier ryżowy zwykłym klejem do dekupażu. Najpierw smaruję odrobinę klejem pod spodem, dociskam z góry i tak, żeby ten papier się przesączył na wylot i po wysuszeniu tego elementu mogę przyklejać
tekturki. Tekturki przyklejam za pomocą kleju hobby, malutkie kropeczki na końcówkach tych moich reliefów, a potem je dociskam. To samo z napisem i po przyklejeniu i wysuszeniu całości mogę to wszystko jeszcze odrobinę wybielić. Ten napis jest taki dosyć mocny i żeby go odrobinę zintegrować z całością, suchym pędzlem go wybielam, a poza tym chciałabym jeszcze wybielić końcówki papieru ryżowego, które były zbyt widoczne po przyklejeniu. No i teraz czas na wykończenie. W pierwszej kolejności lakier matowy. Trzeba uważać przy reliefach, żeby ich za bardzo nie zalać. No i potem, kiedy ten papier już będzie wtopiony, można to wszystko jeszcze woskować. Bardzo dziękuję za uwagę i koniecznie udostępnij ten film, jeśli Ci się podobał. Do zobaczenia!